Witam serdecznie. Dzisiaj po południu szok, inflacja w USA, szybki komentarz podanych za kwiecień. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Temat tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do bezpłatnego kursu online dostępnego tam na dole w opisie i w komentarzu, poświęconemu temu, jak inwestować na giełdzie. Andrzej Stefaniak. Szok! Inflacja w USA, szybki komentarz podanych za kwiecień. Drodzy Państwo, dzisiaj dla rynków na całym świecie najważniejsze będą dane i były dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że komponent CPI jest niższy niż zakładały prognozy i to oczywiście uruchamia całą lawinę zdarzeń i implikacji tego dla rynków światowych, ponieważ potwierdzana jest dezinflacja, procesy dezinflacyjne widać jak na dłoni i dodatkowo widzimy, że w ujęciu core także inflacja zaczyna się zatrzymywać, odwracać i w naturalny sposób rynek zaczyna myśleć o tym, że będą faktycznie obniżki stóp procentowych, o czym za chwilę będziemy mówić, ale najważniejszy jest wniosek taki, że procesy dezinflacyjne w kwietniu trwały i to pomimo tego, że ropa naftowa tak mocno wyskoczyła na samym początku kwietnia w górę, mogło to podbić inflację, ale jak widzimy modele, które wcześniej pokazywały zachowanie inflacyjne w zachowaniu, porównując ją do zachowania ropy naftowej, już faktycznie nie sprawdzają się tak dobrze jak wcześniej, ponieważ te procesy dezinflacyjne są silniejsze, są mocniejsze i bardziej spychają inflację w dół. To jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Jak widzimy na przestrzeni ostatnich lat, kiedy inflacja poszła w górę, była inflacja niedoszacowana. Były zwykle publikacje, które różniły się od prognoz. Ta inflacja była wyższa. Natomiast teraz jest odwrotna sytuacja, więc dane, które się pojawiają, okazują się być niższe niż zakłada konsensus rynkowy, więc dla rynku to jest szok i to słowo jest jak najbardziej w tym wypadku uzasadnione. I oczywiście wielu inwestorów i rynek widzi, że przede wszystkim jeden z głównych aktorów, który wpływa teraz także na procesy inflacyjne, są Chiny i na następnym wykresie widać porównanie inflacji producenckiej z inflacją konsumencką, jakie te przełożenia mają faktycznie miejsce, więc procesy dezinflacyjne trwają, to jest najważniejsze przesłanie tych danych makroekonomicznych, więc nie dziwmy się, że rynki już reagują. No i oczywiście prawdopodobnie dzisiejsza sesja będzie naprawdę podlegała pod dużą zmienność z powodu tego, że rynek dostał dane, które moim zdaniem są bardzo zaskakująco optymistyczne i oczywiście rynek będzie musiał się do tego dostosować. I jak widzimy na kolejnym wykresie, oczekiwania inflacyjne także sygnalizują, że i w kolejnych miesiącach należy oczekiwać kontynuacji procesów dezinflacyjnych, więc to jest bardzo dobra wiadomość dla perspektyw co do stóp procentowych i o tym teraz właśnie rynek żyje. I w tym miejscu jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam do specjalnych materiałów edukacyjnych, które rozszerzają naszą wiedzę. Podlinkowane one są tam na dole i w komentarzu, dotyczących tego, czy to jest faktycznie koniec podwyżek i czy to oznacza także recesję w amerykańskiej gospodarce. Między innymi jak czytać to, co się teraz dzieje w Fedzie i czy te dane makroekonomiczne, które się teraz pokazują, uzasadniają zmianę nastawienia Fedu z podwyżek na obniżki stóp procentowych. No i dla nas najistotniejsze jest także to, co będzie się działo na amerykańskim dolarze, ponieważ schemat zachowania amerykańskiego dolara na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, takie uśrednione zachowanie amerykańskiego dolara po danych o inflacji sygnalizowało, że amerykański dolar się zacznie osłabiać i faktycznie tak jest w pierwszych minutach po danych makroekonomicznych i wygląda na to, że rynek nastawia się, że to będzie proces, to nie będzie chwilowy impuls, tylko że może on potrwać dość długo i że być może będzie to także oznaczać wybicie dolar indeksu z tej konsolidacji, którą widzimy na wykresie. Euro-dolar, jak widzimy, już próbuje rosnąć. Każdy powrót nad poziom 1,10 to jest bardzo dobra wiadomość. Zachęca do tego, żeby wieszczyć kontynuację tendencji wzrostowej i oczywiście widzimy, że strategie opcyjne także sygnalizują, że euro-dolar ma ochotę na wzrosty, czyli dolar indeks na spadki. To jest także interesujące i bardzo ważne dla nas wszystkich. Patrzymy także na zachowanie amerykańskich obligacji, które wyznaczają nam rynkową stopę procentową. Reakcja jest klasyczna na spadki rentowności i widzimy, że inwersja krzywej dochodowości idzie w górę, się zmniejsza, a to także może sygnalizować obawy o recesję.
Więc to jest także ważna informacja, na którą rynek będzie zwracać uwagę, a oczekiwania dotyczące tego, gdzie będą stopy procentowe na 15 minut po danych makroekonomicznych, bo ten wykres był ściągnięty 15 minut po tych danych o inflacji, pokazują, że rynek nastawia się jednak, że do końca tego roku będą 3 obniżki stóp procentowych, to jest prawie już w cenach zwiększyły się te oczekiwania względem tych poziomów, które wczoraj odczytywaliśmy i to jest bardzo dobra wiadomość. I teraz jak mogą się te obligacje rozpocząć? Ponieważ sytuacja, w której ma dojść do zwrotu w polityce monetarnej na obniżki stóp procentowych, plus oczywiście to, że mamy te procesy dezinflacyjne obserwować, to jest wyśmienite środowisko do tego, żeby obligacje były kupowane. Plus, jeżeli zobaczymy historię tego, jak zachowywał się amerykański dolar i rentowności, zwłaszcza te rentowności w sytuacji, kiedy w poprzednich okresach mieliśmy do czynienia z tak zwanym sufitem długu, co jest teraz bardzo istotne także dla rynku, to obserwowaliśmy presję na rzecz umocnienia amerykańskich obligacji, więc jest bardzo prawdopodobne, że przed nami następna fala umocnienia cen obligacji, czyli spadków rentowności amerykańskich obligacji oraz na całym świecie. Naprawdę jeszcze raz przypomnę, procesy dezinflacyjne, potencjał na obniżki stóp procentowych, oraz także ta historia, która mówi, że te wszystkie problemy z sufitem długu także sprzyjają temu, żeby obligacje były kupowane, więc nie dziwmy się, że w ankiecie inwestorzy mówią o tym, że lubią obligacje, że spodziewają się, że dadzą one lepszą stopę zwrotu niż rynek akcyjny i na następnym wykresie bardzo ładnie to widać. Rynek boi się tego sufitu długu i dlatego też te CDS-y na amerykańskie papiery, te roczne, są na takich wysokich poziomach. Widać to w porównaniu do innych ciekawych, że tak powiem, przypadków obligacji na całym świecie. I oczywiście osłabienie amerykańskiego dolara, spadki rentowności to jest woda dla tych wszystkich, którzy liczą na wzrosty ceny złota i złoto już reaguje, ceny złota rosną. I jeżeli te tendencje na amerykańskich obligacjach i na amerykańskim dolarze zostaną zachowane, to spodziewajmy się także wzrostów ceny złota, ruchu w górę i bardzo korzystnych tendencji dla tych wszystkich, którzy mają długie pozycje w cenie złota i prawdopodobnie także srebra, więc te dane, które dzisiaj mamy o inflacji, sprzyjają także wzrostom cen złota. Osłabienie amerykańskiego dolara oznacza także risk on, czyli falę zakupów ryzyka, zwłaszcza tych poza Stanami Zjednoczonymi. Już także indeksy giełdowe rosną. Futures na indeks Standard & Poor's także rośnie także Bitcoin, więc myślę, że jesteśmy bardzo blisko bardzo dobrej sesji. Jesteśmy blisko tego, żeby cała ta dzisiejsza sesja była optymistyczna, żeby przyniosła wzrosty popytu na ryzyko, apetyt na ryzyko, żeby rósł na całym świecie i te zachowania rynków, moim zdaniem, na chwilę obecną będą kontynuowane. Czego się rynek boi? Pojawiły się 2 ciekawe raporty, które zaczynają sygnalizować kłopoty na rynku nieruchomości. Pierwszy pokazuje, jak bardzo jest on zadłużony, a drugi pokazuje, że że spółki związane z sektorem nieruchomości w strefie euro zachowują się naprawdę bardzo, bardzo słabo. No i może być to, rynek boi się, że to jest efekt podwyżek stóp procentowych, więc informacje i te sugestie płynące z rynku nieruchomości także mają pchać Fed ku temu, żeby obniżał stopy procentowe. Moim zdaniem takie jest przesłanie tych raportów o rynku nieruchomości, których wykresy widzieliście teraz w tle. I na koniec polskie aktywa, ponieważ jeżeli euro-dolar faktycznie pójdzie w górę, to będziemy świadkami umocnienia i to silnego krajowych aktywów. Już złoty zaczyna się umacniać względem euro i amerykańskiego dolara. Widzimy także presję na polskie obligacje oraz także zaczyna rosnąć mocno WIG20 i jesteśmy na dobrej drodze, żeby wkrótce znowu przetestować tegoroczny maksima, psychologiczny poziom 2000 punktów z dużą szansą, że zostanie on pokonany, ponieważ moim zdaniem oddalają się także perspektywy, że po tych dzisiejszych danych indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych będą spadać, bo jak mają spadać, skoro rośnie perspektywa ku temu, że będą obniżki stóp procentowych nawet szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. No ale oczywiście zobaczymy, co się wydarzy. Rynek może być bardzo zaskakujący i może reagować na zupełnie inne czynniki, które teraz się pojawiają i które teraz w momencie tworzenia tych materiałów są znane. Drodzy Państwo, i w tym momencie jeszcze raz zachęcam do tych specjalnych materiałów, które są tam podlinkowane w opisie i w komentarzu, dotyczących tego, czy mamy koniec podwyżek stóp procentowych i czy to początek recesji i jak interpretować te dane, które między innymi dzisiaj się pojawiły o inflacji, która spada szybciej za kwiecień niż zakładały prognozy i to jest dla rynku znowu szok.
Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I widzimy się i słyszymy jutro o poranku. I dzisiaj życzę dużej, dodatniej, pozytywnej stopy zwrotu. Pozdrawiam. Jeśli uważasz, że moja praca ma sens i jakoś Ci pomogła, to pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.